Witajcie, jestem Envix i dzisiaj chciałbym pokazać Wam ciekawy system modułowych kładek do gry Satisfactory, który niedawno zaprojektowałem na potrzeby moich fabryk w rozgrywce Project Nova Brica. Gotowe schematy do ściągnięcia znajdziecie w opisie do filmu, a jeśli treści Wam się podobają, nie zapomnijcie zostawić lajka lub suba, aby wesprzeć mój kanał. Standardowe kładki dostępne w Satisfactory są bardzo praktyczne, jednak dla mnie wyglądają dobrze jedynie na krótkich odcinkach. Po prostu brakuje im podpór, przez co na długich ciągach sprawiają wrażenie lewitujących w powietrzu. Eksperymentowałem z kilkoma technikami, aż w końcu wypracowałem podejście, które z biegiem czasu przerodziło się w ten oto zestaw schematów. Zatem, co my tu mamy? Odcinki proste, długie i krótkie, zakręty lewe i prawe, skrzyżowania typu T ze schodkami, typu X. Wreszcie zygzaki długie i krótkie. Podstawowa wersja przeznaczona jest do budowania na fundamencie, jednak to nie wszystko. Obok dodałem analogiczny zestaw schematów przeznaczony do budowania jeden na drugim, dzięki czemu możemy tworzyć piętrowe ciągi. Do tego zestawy schodów, odcinek bez podpór i samodzielna podpora. Po wewnętrznej stronie dodałem dwa ciągi kablowe pozwalające na zasilanie położonych obok maszyn. Pomocą zestawu możemy szybko tworzyć duże konstrukcje tylko poprzez łączenie ze sobą różnych schematów. Tam, gdzie od czasu do czasu brakuje dedykowanego elementu, możemy szybko uzupełnić lukę ręcznie. Design jest bardzo prosty. Pod kładką umieszczamy 1-metrową ścianę z betonu, a pod nią stalową belkę i to wszystko. Jednak może to zabrzmieć dziwnie, ale dojście do tego zabrało mi trochę czasu. Nad Nova Bricą siedzę już od około roku, nie spiesząc się z ukończeniem gry. Kiedy dotarłem do momentu, który pozwalał mi już na wznoszenie większych budowli, początkowo poszedłem w budowę pięter logistycznych. Ten wzorzec zakłada ukrywanie większości taśmociągów i kabli na dodatkowym poziomie pod podłogą. Na właściwym poziomie zostają maszyny oraz szerokie korytarze. W moich pierwszych fabrykach obudowałem maszyny szklanymi galeriami dającymi wgląd w produkcję i nie ukrywam. Wyglądało to ładnie, tylko zajmowało od groma miejsca. Weźmy za przykład jedną z moich wcześniejszych fabryk, Metalikę. Produkuje ona stalowe oraz żelbetowe belki. Dolny poziom tworzy 6 sekcji z odlewniami. Na górnym mamy 2 długie ciągi z konstruktorami i monterami. Budynek zajmuje niemal cały płaskowyż na północy skalistej pustyni, blokując dodatkowo 2 czyste węzły z rudą żelaza. Tymczasem całą tę maszynerię spokojnie dało się pomieścić na, nie wiem, może 1/3 tej przestrzeni. Do zmiany podejścia zmusiła mnie w końcu budowa dużej fabryki śrubek. Każdy, kto grał w Satisfactory, wie, ile ich potrzeba i że liczba konstruktorów do ich wytworzenia potrafi iść w setki. Zrezygnowałem wtedy z klasycznych pięter logistycznych, by zmieścić jak najwięcej maszyn obok siebie wraz z całą infrastrukturą do ich obsługi. Oznaczało to likwidację typowych korytarzy i pociągnięcie kładek. Ale tu powstała zagwozdka. Jak je podeprzeć, by nie wisiały w powietrzu? Możemy oczywiście po prostu dodać belki wsporcze i zaczepić je o kładki. Takie rozwiązanie zresztą stosuję na dużych klatkach schodowych. Ale kiedy chodzi o ciągi piesze, nie wygląda to dobrze, bo te belki są po prostu grube i dla mnie za mocno wcinają się w konstrukcję kładki. Po kilku próbach zauważyłem, że owszem, może i kładki nie wyglądają dobrze z samymi belkami, ale jeśli pomiędzy dodamy jeszcze kawałek ściany, to wszystko zaczyna ze sobą współgrać. Na początku taki system użyłem wyłącznie jako fragment gotowych sekcji z maszynami, a wszystkie połączenia między fragmentami chodników budowałem ręcznie. Poznawałem możliwe kombinacje, eksperymentowałem z różnymi sposobami ich łączenia. Najpierw we wspomnianej fabryce śrubek Chromice, a później w Primice, czyli zamienniku dla mojej fabryki startowej. Szybko odkryłem, że dzięki takim chodnikom mogę także łatwiej rozprowadzać dużą liczbę obwodów elektrycznych, czasami po zewnętrznej, a czasami po wewnętrznej stronie belek. Dopiero po takich ćwiczeniach stwierdziłem, że jestem gotowy, by przekuć to na samodzielny zestaw schematów. Pokażę teraz, jak w praktyce używać tego zestawu. Podzieliłem go na 4 grupy. Schematy do umieszczania na fundamencie, schematy do tworzenia piętrowych ciągów, schody, elementy uzupełniające. Oznaczenia 4M i 5S pozwalają odróżnić wersję na fundament od wersji piętrowej i biorą się od wysokości danego schematu. Wersja na fundament ma kładkę na wysokości 4 metrów, co odpowiada wysokości standardowej ściany i oczywiście schodów. Wersja do budowy pięter ma dodatkowy 1 metr podpory, który należy nasunąć w dół na niższe piętro tak, aby sięgnąć łącznika belek z chodnika biegnącego niżej. W ten sposób uzyskujemy kładki na wysokości 4, 8, 12 itd. metrów. Jeśli chcemy zrobić zakręt lub skrzyżowanie, mamy do tego gotowe schematy z wyprowadzeniami chodników. Po zbudowaniu większego fragmentu warto przejść się pod kładką i połączyć kable elektryczne. W schematach użyłem najprostszych gniazd klasy pierwszej.
Osobiście bardziej lubię wygląd tych klasy drugiej, ale wtedy taki schemat wymagałby już szybkowodów, no i całość jest i tak schowana, a w praktyce możliwości tych gniazd rzadko kiedy są potrzebne. Jeżeli chcemy odbić chodnikiem lekko w lewo lub w prawo, na przykład aby ominąć jakąś przeszkodę, do naszej dyspozycji są połączenia typu zygzak. Mamy tutaj wersję krótszą oraz dłuższą z dodatkowym 4-metrowym łącznikiem. Wystające kawałki betonowej ściany mają nachodzić na odcinki proste. Ich obecność wynika z tego, że na dzień dzisiejszy w Satisfactory nie ma krótkich 4-metrowych odcinków ściany. Do łączenia różnych poziomów mamy gotowe klatki schodowe, które także da się nakładać jedna na drugą. Możemy je dodać tak naprawdę w dowolnym miejscu i podmienić element kładki z odcinka prostego na skrzyżowanie. Jeśli gdzieś zabraknie nam gotowego schematu dla naszej kombinacji kładek, możemy uzupełnić lukę ręcznie tak, jak wspomniałem wcześniej. Podstawowy wzorzec. 1-metrowa ściana wymaga 3 pchnięć do góry. Stalowa belka na wysokości 3 metrów wzdłuż dolnego kawałka ściany. Możemy także wspomóc się gotowym samodzielnym filarem, aby dodać ewentualne brakujące podpory dla wyższego poziomu kładki. Szczególnie lubię w tym systemie to, że zostawia mi on praktycznie całą podłogę na taśmociągi. Możemy prowadzić je w poprzek naszych chodników albo wzdłuż. Pod kładką zmieszczą nam się rozdzielacze i łączniki. Osobiście korzystam z tego intensywnie w moich fabrykach. Przeważnie umieszczam chodnik prowadzący wzdłuż rzędu maszyn bezpośrednio nad rozdzielaczami doprowadzającymi części. Przy okazji mam też łatwy dostęp do zasilania bezpośrednio z belki wsporczej. Domyślny styl wizualny pasuje bardzo dobrze do betonowych wnętrz, a takie dominują u mnie na skalistej pustyni. Jeśli jednak pobawimy się stylizatorem, możemy łatwo dopasować wygląd do innych typów konstrukcji. Tutaj możecie zobaczyć przykład kładki, która łączy betonowy fundament z chodnikiem ułożonym na szczycie wiaduktu kratownicowego. Wystarczyło jedynie zamienić beton na standardowy rodzaj ściany i dostosować kolory. I to by było wszystko. Mam nadzieję, że podoba Wam się ten system chodników. Link do schematów znajdziecie w opisie do filmu, aby oszczędzić Wam kilku godzin samodzielnego odtwarzania schematów. Nie zapomnijcie zostawić lajka lub subskrypcji, aby wesprzeć mój kanał. Będzie to dla mnie dodatkowa zachęta do podzielenia się z Wami kolejnymi schematami, które projektuję na użytek mojej rozgrywki Project Nova Bricka, a także wrzucania postępów z budowy kolejnych fabryk. Trzymajcie się i do zobaczenia niebawem.